Witam Państwa serdecznie w wideoporadniku na temat brył koncepcyjnych. W dzisiejszym wideoporadniku opowiemy, w jaki sposób modelować bryły koncepcyjne, jakie techniki modelowania można zastosować w trakcie modelowania brył koncepcyjnych, jak tworzyć różnorodne kształty, jak później podzielić taką bryłę koncepcyjną na stropy i stworzyć zestawienia powierzchni. Następnie nałożymy siatkę metodą elementów skończonych na powstałą bryłę koncepcyjną. Dodamy panele adaptacyjne, które do tej siatki odpowiednio się dostosują oraz stworzymy strukturę budowlaną z powstałej bryły koncepcyjnej. Rozpocznijmy od stworzenia wstępnych brył koncepcyjnych. Otwórzmy plik beam.edu.pl Mass Modeling, który będzie dostępny w komentarzach pod tym filmikiem. Po otwarciu pliku pojawia nam się układ linii, które odwzorowują miasto oraz ulice. Warto skorzystać z takiego sposobu modelowania w trakcie brył koncepcyjnych, ponieważ łatwiej jest złapać proporcje i stworzyć przyszłe bryły naszych budynków. Skorzystamy z obrysu, który wcześniej został narysowany w AutoCADzie lub w Revicie i został tutaj zaimportowany. Przejdźmy do zakładki Mass and Site, następnie In Place Mass. Pojawi się komunikat, który pokazuje nam, że bryły koncepcyjne są ukryte w naszym widoku i automatycznie program je włączy. Po zakończeniu pojawia nam się komunikat, jak bryła będzie się nazywała. Nazwijmy ją Building 1. Zwróćmy uwagę, że nasz ekran się wyszarzył i w tym momencie jesteśmy w edytorze bryły koncepcyjnej i możemy dodawać obrys naszej bryły. Skorzystamy z opcji Model, następnie wskaż linię, Pick Line i obrysujemy ten fragment naszej urbanistyki. Mamy dwie możliwości tworzenia brył koncepcyjnych. Jeśli stworzymy je wszystkie w jednym pliku, to będą one połączone. Możemy każdą z nich rozdzielnie tworzyć w osobnych bryłach. Po zaznaczeniu podstawy naszego budynku włączmy opcję Solid Form lub Void Form. Solid Form stworzy nam bryłę, Void Form wycięcie w bryle. Po włączeniu opcji Solid Form ukazuje nam się bryła, pojawia się gizmo. Gizmo umożliwia nam przesuwanie poszczególnych elementów tworzących naszą bryłę. Po najechaniu na daną krawędź lub powierzchnię i naciśnięciu tabulacji możemy się przełączać pomiędzy elementami bryły, które będziemy edytować. Możemy przesuwać gizmem, czyli strzałkami lub powierzchniami dane elementy, czy krawędzie, czy całą bryłę, czy powierzchnię. Spróbujmy przesunąć tę krawędź. Zaznaczmy także górę naszego budynku. Przesuńmy do góry. Prostokąt, który tutaj się pojawia na niebiesko, to jest Work Plane, płaszczyzna odniesienia, na której będą rysowane przyszłe profile. Jeśli narysuję tutaj na przykład prostokąt będzie rysowany na tej płaszczyźnie. Po zaznaczeniu odpowiedniego elementu, na przykład góry, mogę go przesuwać, ale oprócz tego, jeśli go zaznaczę, mogę także dobudowywać następne bryły do tego budynku, włączając opcję Solid Form. Jeśli włączę jeszcze raz Solid Form, znowu powstanie mi forma od tej, którą wcześniej zaznaczyłem. Zaznaczmy jeszcze raz tą powierzchnię, tabulacją wyszukuję i włączam opcję Solid Form. I w ten sposób mogę dobudowywać do danej formy następne inne bryły. Widzimy, stworzyły się podziały, więc każdy z podziałów umożliwia mi przesunięcie danego elementu i edytowanie mojej bryły. Tak jak już wcześniej wspomniałem, warto każdą bryłę modelować w osobnym pliku, w osobnej bryle. Czyli zakończymy naszą bryłę i następną stworzymy w następnej bryle. Przechodzimy do zakładki Massing and Site, In Place Mass, nazywamy Building. Dobrze jest tak nazywać bryły, ale później je odpowiednio rozpoznawać, ponieważ przydaje się to przy zaznaczaniu, przy grupowaniu lub filtrowaniu. Przy stworzeniu następnej bryły włączamy opcję Pick Line i wskazujemy moją przyszłą podstawę bryły. Po zaznaczeniu odpowiednich linii warto pamiętać o tym, aby nie nachodziły na siebie linie tworzące podstawę bryły, ponieważ bryła nam się nie stworzy. Włączmy Create Form, Solid Form. Wyświetlmy sobie płaszczyznę odniesienia, Show. Zobaczmy, gdzie ona się znajduje, czyli to jest podstawa, czyli tutaj. Spróbujmy włączyć
i zmienić naszą płaszczyznę odniesienia opcją Set. Przejdźmy po naciśnięciu Set na górę naszej bryły i góra naszej bryły jest teraz poziomem odniesienia dla przyszło narysowanych profili. Spróbujmy narysować tutaj profil i wytniemy nim dziurę w naszej bryle. Stwórzmy tutaj ten profil, który będzie wychodził poza obrys naszego budynku. Następnie zaznaczmy ten profil opcją Modify, zaznaczamy wszystkie 4 linie i następnie tworzymy Void Form. Po stworzeniu Void Form przesuwamy na sam dół naszą podstawę naszego wycięcia i odpowiednio klikamy na zewnątrz, tak aby odznaczyć nasze wycięcie. Spróbujmy stworzyć wycięcie na fasadzie od przodu, na przykład w tym miejscu. Włączmy jeszcze raz pokazywanie workplane'u, czyli płaszczyznę odniesienia. Następnie włączmy opcję Set. Przejdźmy do właściwości, które umożliwią mi włączenie danej fasady jako poziom odniesienia. Przejdźmy do zakładki Modify, następnie włączmy prostokąt. Po narysowaniu prostokąta w tym miejscu zaznaczmy go i po zaznaczeniu włączmy Create Form, Void Form. Odpowiednio przesuwając moją bryłę, która wycina, możemy ją przeciągnąć poza bryłę, nic się nie dzieje. Automatycznie ona jest też dociągana do granic naszej bryły. Odklikując widzimy, że tutaj będę miał dziurę w tej bryle. Mogę wyłączyć Show i w tym momencie tak wygląda mój budynek. Po tych operacjach włączam Finish Mass i jeśli będę chciał tworzyć następne bryły, proponuję zawsze używać opcji Mass and Site, In Place Mass i każdą bryłę w osobnym pliku umieszczać, w osobnej rodzinie. Po zaznaczeniu tej bryły mamy także opcję ewentualnego delikatnego modyfikowania tej bryły. Po zaznaczeniu widzimy, że pojawiają się strzałki, nie będę musiał edytować wewnątrz tej bryły, czyli tak jak wcześniej to robiliśmy gizmem. Mogę po zakończeniu edycji przejść do przesuwania tylko strzałkami i w ten sposób modyfikować swoją bryłę, którą wcześniej stworzyłem w edytorze. Tutaj przechodzimy do edytora i mogę gizmem edytować, czy poszczególne elementy. A jeśli wyjdę, czyli włączę Finish Mass, jestem na zewnątrz bryły. Spróbujmy teraz stworzyć bryłę koncepcyjną w zakładce File, przejdźmy do New i w New wybierzmy Conceptual Mass, czyli bryła koncepcyjna i stworzymy ją jako rodzinę. W zakładce z biblioteką możemy wybrać, z jakiego pliku będziemy wstępnie korzystać. Spróbujmy poszukać Family Templates, następnie przejdźmy do Polish, polskiej biblioteki, bryły koncepcyjne i tutaj naszym oczom ukazuje się rodzina bryły koncepcyjnej. Spróbujmy ją otworzyć i w tym momencie widzimy trochę inny widok 3D, w którym będziemy mogli stworzyć poziomy. Spróbujmy stworzyć wieżowiec i stworzyć go z 3 profili. Pierwszy profil ustalmy na przykład na poziomie 0, następny profil ustalimy na przykład na poziomie wyższym, będziemy go musieli wcześniej narysować, czyli zaznaczmy sobie taki poziom i spróbujmy go skopiować do góry narzędziem kopiuj. Złapmy za jakiś fragment naszego poziomu i przenieśmy go do góry. Nie jestem pewien, w jakich jednostkach rysuję, dlatego przejdę do zakładki UN, skrót UN, włączę tutaj metry. Przy metrach będę mógł wtedy odpowiednio ustawić bardzo szybko wysokość mojego poziomu. Zaznaczam jeden z poziomów i kopiuję go do góry kilka razy. Wcześniej mówiłem, że 3, może skuszę się, żeby było ich więcej, na przykład 25 metrów, pierwszy poziom. Następny poziom ustalmy na przykład na 20, też 5 i jeszcze jeden może ustalmy na 50 lub 60, może 50 do góry, czyli będziemy mieć 4 profile dolne, 2 środkowe i 1 u góry. Przejdźmy do widoku top, View Cube'em możemy przejść do widoku top i w trakcie modelowania naszego profilu prostokątem możemy wybrać miejsce, w którym będzie ten prostokąt umieszczony. Umieśćmy go na poziomie 1, czyli to jest nasza podstawa naszego wieżowca, 32 na 35 metrów. Przejdźmy jeszcze raz do rysowania naszego prostokąta. Przejdźmy do poziomu 2, spróbujmy narysować go na przykład w ten sposób. Przejdźmy następnie do poziomu 3, narysujmy go w innym miejscu. Wszystkie te profile połączymy później ze sobą bryłą
powierzchniami i stworzy się bryła w ten sposób. I ostatni poziom, na przykład ten. Pamiętajmy o tym, aby te linie tworzyły całość, jeśli rysujemy je innymi narzędziami niż prostokąt. Proszę zauważyć też, że one się nakładają w widoku od góry, ale jeśli przejdziemy do widoku od przodu, one są na odpowiednich poziomach. Mogę zaznaczyć te linie. Pamiętajmy o tym, że jeśli będę zaznaczał oknem, mogę zaznaczyć inne elementy, więc jeśli zaznaczę inne elementy, będę mógł je odfiltrować, czyli potrzebuję zaznaczyć tylko linię, prawda? Nie reference planes, tylko linię. Zaznaczam linię, przechodzę do zakładki Create Form, Solid Form i powinna mi się stworzyć moja bryła. Zauważmy, że na bryle nie ma żadnej siatki. Mogę zaznaczać odpowiednie elementy tej bryły. Jeśli podświetlę więcej, widzę też te profile, będę mógł także rozbić moją bryłę, na przykład narzędziem Dissolve. Wtedy zamienia mi bryłę na profile i z powrotem, jeśli chcę wrócić, mogę zaznaczyć moją bryłę i stworzyć znowu Create Form. Jeśli chciałbym przeedytować profile, bo niestety wcześniej na przykład zrobiłem to nie w taki sposób, jaki potrzebowałem. Mogę także przejść do zakładki, jeśli zaznaczę bryłę tabulacją, należy najechać na fragment tej bryły i myszką należy najechać na bryłę i zaznaczyć ją w ten sposób. Mogę włączyć także opcję X-Ray. Opcja X-Ray umożliwia mi stworzenie punktów i te punkty będę mógł odpowiednio edytować i będę mógł je przesuwać w przestrzeni, prawda? Przesuwam je gizmem. Gizmo składa się z 3 strzałek i 3 powierzchni. Jeśli będę zaznaczał moją kulkę i przesuwał ją na przykład zieloną strzałką, odpowiednio w odpowiednim kierunku przesunie się moja bryła. Następne elementy tak samo. Mogę także zaznaczyć krawędź, najechać na krawędź i przesuwam strzałką w tym momencie czerwoną fragment mojego budynku. Przechodząc do następnego etapu mojego projektu, mogę załadować mój budynek do wcześniej widzianego tutaj arkusza, w którym wyciągałem inne budynki. Przechodząc do zakładki Load into Project, mogę wybrać projekt, do którego będę ładował i w tym momencie mogę postawić tą bryłę, gdzie chciałbym, żeby została umieszczona. Układam ją w odpowiednim miejscu i w ten sposób powstaje mi sytuacja, w której ją będę tutaj widział. Prawda? Przypominam, obracam Shift i Scroll. Mogę ją zaznaczyć i mogę ją też edytować. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli ja sobie skopiuję tą bryłę kilka razy, mogę ją też przesunąć, prawda? Jeśli ja ją kilka razy skopiuję, będę mógł później edytować jedną i każda następna będzie też zmieniona. Czyli jeśli ja przeedytuję sobie tą rodzinę i na przykład zmienię jej tutaj ten dół, jakiś taki bardzo cienki i ten dół też na jakiś inny, na bardzo cienki, tak żeby sprawdzić, czy te opcje będą działać, to w tym momencie po załadowaniu do projektu, po włączeniu opcji nadpisz, elementy nadpiszą się i wszystkie 3 bryły zmienią swoją postać. Będę mógł w ten sam sposób na przykład zmieniać te elementy. Zauważmy, że te elementy są razem w jednej bryle, można też tak modelować. Każdy z tych 3 jest osobną bryłą. Spróbujmy stworzyć w tym momencie nową bryłę z wykorzystaniem trochę innej metody. Mamy stworzone 3 bryły, która jest jedną rodziną. Spróbujmy w tym momencie stworzyć bryłę na przykład tutaj, która będzie w tym miejscu. Przechodząc do zakładki Massing and Site, przejdę do zakładki In Place Mass, włączam odpowiednią masę i stworzę na razie reference line, które umożliwi mi wybierania powierzchni, w której będę modelował. Zaznaczam jedną z linii i w momencie, kiedy zaznaczyłem linię, będę mógł kontrolować, gdzie będzie mój work plane. Najeżdżając na tą linię, pojawia nam się przerywana linia. Jeśli będę klikał tabulacją, w tym momencie będę mógł wybrać, w którym miejscu będę modelował, czyli nie na płask, tylko w tym momencie od przodu. I wybrałem ten work plane. To jest dość ważne, aby umieć kontrolować reference, czyli pokazuję jeszcze raz, zaznaczam reference, będę mógł stworzyć linię. Ta linia nakłada się z jakąś inną, czy akurat tutaj, bo na tym profilu została stworzona. I mogę włączyć opcję Set Work Plane,
najadę na workplane i w tym momencie mogę wybrać workplane, na którym będę pracował. Popatrzmy na to od strony lewej, czyli będę widział nasz budynek od przodu. Narysuję jeden profil, tylko nie opcją reference, tylko model. Narysuję mój profil prostokątem. Popatrzę na to z prawej strony, czyli tu jest moja linia. Mogę ją zaznaczyć i następnie skopiować. Przy kopiowaniu należy pamiętać, aby wyłączyć constraint, czyli prostopadłość, tak aby można było to przesunąć dalej. Skopiujmy to jeszcze kilka razy. Jeszcze raz należy wyłączyć constraint, wtedy nie będzie się kopiowało dalej. No. I w tym momencie widzimy, że mam 3 profile. Załóżmy, że jeden z nich mogę sobie przeedytować. Tabulacją przesuwam odpowiednie elementy tego mojego przyszłego budynku. I zaznaczając te 3 elementy mogę stworzyć moją bryłę. Moja bryła w ten sposób będzie wyglądała. Mogę później oczywiście zaznaczać na przykład tą powierzchnię i później ją moim gizmo przesunąć. Wtedy tutaj się ten fragment budynku rozsuwa. Jeśli ten fragment budynku rozsunęliśmy, możemy także wykorzystać innej metody, której efektem będzie też bryła koncepcyjna. Spróbujmy stworzyć, przesuńmy sobie, workplane mamy od przodu, czyli popatrzmy na to od strony lewej. W tym momencie mogę stworzyć linię w pionie. Ta linia będzie moją przyszłą linią osi obrotu i na przykład spline'em mogę narysować fragment ściany zewnętrznej mojego budynku. Zobaczmy, jak to wygląda w 3D. Shift i scroll, przechodzę do 3D. Narzędzie Modify, zaznaczam te 2 elementy z kontrolem i tworzę Create Form. I wtedy ta bryła jest obrotowa lub płaska, więc mogę na dole wybrać, które z tych elementów będę potrzebował. Spróbujmy jeszcze raz wykorzystać trochę inną metodę. Popatrzmy z lewej strony na nasze obiekty. Stwórzmy spline'em kilka elementów, które będą tworzyły powierzchnię. Moja linia w ten sposób będzie wyglądała. Mogę ją tutaj odpowiednimi wierzchołkami zamieniać. Oczywiście narysowałem ją spline'em. Popatrzę na to od przodu, tak jak wcześniej. Spróbuję sobie to przesunąć poza scenę, ponieważ w tym momencie moja scena tutaj zasłania inne elementy. Wyłączyłem constraint i dalej jest to samo. OK. Aby przesunąć tą linię, przesuwanie w tym momencie nie chce działać, więc należy skopiować ją i następnie ją skasujemy. Czyli constraint, możemy dać multiply, czyli wiele i kilka razy ją kopiujemy tutaj na drugą stronę. Włączamy znowu constraint, ona automatycznie się włącza, więc należy je wyłączyć. Stwórzmy sobie 3 takie spline'y. W momencie, kiedy stworzyliśmy 3 takie spline'y, jeden z nich skasujmy, zaznaczmy sobie na przykład ten w środku, popatrzmy od przodu na tą bryłę i spróbujmy go nieco zmodyfikować, na przykład w ten sposób. I widzimy, mamy 3 spline'y. Spróbujmy ten też zmodyfikować, popatrzmy na lewo i w tym momencie, jeśli je zmodyfikujemy, to spróbujemy zaraz stworzyć z tego siatkę. Zaznaczam 3 te elementy. W tym momencie to będzie powierzchnia, create form. No. I w tym momencie, jeśli stworzyłem sobie taką formę, mogę zakończyć tworzenie tych brył. Zobaczmy, że pojawia się pewien problem, ponieważ każdą z brył tworzyłem w jednym pliku. Dobrze, gdyby one były w osobnych. Więc przejdę sobie jeszcze raz do tego elementu. Mogę na przykład zaznaczyć moją bryłę i ją tutaj wyciąć. W zakładce Ctrl tutaj wytnij, zapisz, utwórzmy nową bryłę koncepcyjną w zakładce Massing and Site, In Place Mass, Place i w momencie, kiedy ją tutaj wkleimy, Ctrl V, ona powinna nam się pojawić. Zaakceptujmy te zmiany i zaznaczając ją, możemy podzielić ją na siatkę elementów skończonych. Siatka może być dowolna, czyli możemy włączać lub wyłączać tą siatkę i ustawiać odpowiednią ilość tej siatki, więc chcemy gęściej lub mniej, rzadziej, możemy dać tutaj 2, więc na 2 elementy.
Ustawmy na przykład tutaj 10 i wyłączmy tą drugą siatkę i tą siatkę stworzymy sobie sami, na przykład od góry. Możemy narysować sobie taką siatkę linią, możemy narysować podział, czyli rysuję podział. Dobrze, jeśli ten podział wychodzi poza naszą bryłę. Jeśli on wyjdzie poza naszą bryłę, będę mógł go zaznaczyć. Jeśli go zaznaczę, będę mógł go użyć do podzielenia tej siatki. Przepraszam. Jeszcze raz. Zaznaczmy bryłę, intersects i zaznaczmy nasze linie, które powinny dzielić te i te. Wtedy będziemy mieć nową siatkę, zakończenie, tworzenie masy tylko tej mojej siatki. I jeśli sobie zobaczę na mój budynek, mój fragment budynku, w ten sposób się prezentuje. Czyli widzimy, że ta siatka umożliwiła mi stworzenie mojej powierzchni. Spróbujmy nałożyć też na tą powierzchnię jakiś element. Tutaj mamy różne możliwości wyboru. One są płaskie. My chcemy coś, co umożliwi nam stworzenie struktury budowlanej. Spróbujmy zaimportować sobie jedną z rodzin, które przygotowałem. Nazywa się Rectangle Panel MPK. Ona będzie załączona do filmiku. Ona wygląda w ten sposób, więc to są punkty adaptacyjne. Ona się będzie automatycznie rozszerzała. Jest przyciągnięty profil i w środku jest szkło. Możemy załadować ją do projektu. Wybieramy, który projekt chcemy uwzględnić przy ładowaniu. Załadowaliśmy do tego projektu i w trakcie modelowania, jeśli przejdziemy do 3D, ona powinna się pojawić tutaj z lewej strony. O, jest w liście Rectangle Panel MPK Glazed. W momencie, kiedy włączyliśmy opcję, aby nałożył się ten panel, widzimy, że nasza siatka później już przybrała formę bardziej taką rzeczywistą, czyli nie ma dużo krzywych odcinków, tylko jest podzielona na skończoną ilość prostych odcinków. W ten sposób możemy tworzyć na przykład przeszklenie, krzywy dach i w ten sposób projektować nasz przyszły budynek. Zakończmy sobie tą bryłę. Przejdźmy do wieżowca. Mój wieżowiec będę mógł podzielić stropami. Stropy, aby powstały, będę musiał mieć najpierw poziomy, czyli poziomy będziemy tworzyć na elewacjach. Załóżmy, że kondygnacja jedna będzie miała około 4 metrów. To jest level 0, poziom zerowy i poziom pierwszy, czyli to będzie jakaś część usługowa na dole i następnie biura. Spróbujmy sobie kilka razy skopiować do góry o 4 metry. 4 metry wpisuję z klawiatury i Enter. Następnie mogę zaznaczyć wszystkie te poziomy, multiply i z punktem odniesienia dalej kopiować, więc zaoszczędzę trochę czasu. Mogę escape'em znowu z tego wyjść, zaznaczyć te elementy, multiply i przejść następnie do następnych moich poziomów. Skasujmy te, które wychodzą poza budynek. Ten możemy na przykład obniżyć o 1 metr. Załóżmy, że to będzie ścianka attykowa. Przypominam, że ja mam jednostki metry. Spróbujmy wszystkie je zbliżyć. Zauważmy, że z prawej strony ich tutaj nie ma. One się pojawią wtedy, kiedy przejdziemy do zakładki View, Plan Views, Floor Plans. Możemy wszystkie zaznaczyć i stworzyć je. W momencie, kiedy je stworzyliśmy, będziemy mogli odpowiednio je użyć do podzielenia naszej bryły. Przechodzimy do 3D. Do widoku 3D. Nie tego też. Do tego widoku 3D zaznaczamy nasz fragment wieżowca, dzielimy go odpowiednio opcją Mass Floors, wszystkimi poziomami, które są dostępne, zaznaczamy je, OK. I naszym oczom pojawiła się bryła koncepcyjna z podziałem na stropy. Jeśli ja będę edytował moją bryłę koncepcyjną, Edit Family, na przykład ją przeedytuję tutaj w edytorze edycji rodziny, w tym momencie będę mógł na przykład odpowiednio dodać stropy, czyli załóżmy, że ja sobie tutaj to edytuję. I jeśli przeedytowałem fragment mojej bryły, załączę ją do mojego projektu, wszystkie stropy będą podążały za moją bryłą koncepcyjną. Następnie możemy wyświetlić także właściwości tych stropów. W zakładce Schedules, New Schedule powinniśmy znaleźć nie Floors,
tylko to nazywa się odpowiednio mass floors, mass, czyli bryły i mass floor. Możemy wyświetlić ich powierzchnię oraz poziom. Poziom jako pierwszy, według niego sobie pozortujemy, czyli będziemy mieć informacje o tym, w jaki sposób nasze poziomy są tutaj pokazane. Możemy sobie wyciągnąć taką bryłę koncepcyjną na zewnątrz i zobaczyć, w jaki sposób ona będzie tutaj działała, czyli widzimy, że odpowiednio tutaj stropy, jak zaznaczamy, pojawiają się. Możemy przejść do zakładki Sorting Grouping, następnie wyświetlić wszystkie sortowania i w formatowaniu Floor Plans przejść do Calculate Totals i powinniśmy mieć wartość naszego budynku. Mniej więcej możemy ograniczyć informacje o tym, ile będzie powierzchni. Nie będziemy musieli strzelać, tylko będziemy mieć informacje o tym, ile mniej więcej taki budynek w tym miejscu będzie miał powierzchni. Oprócz tego, że możemy zliczyć powierzchnię na początku naszego procesu projektowego, na przykład przy analizie chłonności działki, możemy także przejść do zakładki z tworzeniem architektury i nałożyć na taką bryłę koncepcyjną ścianę lub strop. Możemy robić to z zakładki Wall oraz z zakładki Massing and Site w tym miejscu, Model by Face. Możemy włączyć na przykład Floors i zaznaczyć wiele stropów bryły koncepcyjnej w ten sposób i stworzyć na przykład odpowiednią strukturę budowlaną. W momencie edycji bryły koncepcyjnej wszystkie stropy będą też podążały za bryłą koncepcyjną, więc to wszystko jest ze sobą powiązane. Następnie przejdźmy do zakładki Massing and Site. Mogę włączyć Roof. Roof mogę zbudować w tym miejscu. Create Roof. Następnie mogę przejść do zakładki Wall i stworzyć na przykład ścianę, załóżmy na razie koncepcyjną od strony na przykład tej i tej. Więc widzimy, że odpowiednio nam zasłania nasz budynek. Z drugiej, z trzeciej i z czwartej strony stworzę ścianę kurtynową, nakładając na tą część i tą system ściany kurtynowej. System ścian kurtynowej po stworzeniu będzie jego możliwość edycji. Chwilę to będzie trwało ze względu na wielkość bryły. Mogę oczywiście ten system ściany osłonowej edytować w zakładce Edit Type i tutaj mam ilość podziałów i mogę też na ten podział nałożyć na przykład fragment jakoś prostokąta czy profilu prostokątnego. Załóżmy, że wszędzie nakładam profile prostokątne. Spróbuję też zmienić jego gabaryty, czyli wysokość Fixed Grid Line, na przykład 4 metry, to jest nasz wysokość i tutaj niech zostanie 1,5 metra, czyli będą się pojawiały co 3 metry na wysokość, co 4 metry na wysokość. Po chwili powinien nam się pojawić budynek z profilami, które są przeciągnięte odpowiednio po budynku. Widzimy, że zmieniając grid, tutaj powinno być 4, a tutaj to 1,5, ponieważ jest odwrotnie. Należy też wcześniej sobie na jakimś małym przykładzie sprawdzić to, prawda? Edytując odpowiednio tą bryłę, możemy później ją dostosować i pamiętajmy o tym, że po stworzeniu tej bryły możemy stworzyć kilka stropów. Zauważmy, że po kilku minutach działania z bryłą koncepcyjną możemy stworzyć już zestawienie powierzchni, które pozwoli nam na oszacowanie bardzo wstępnego budżetu. Jeśli mamy ustawione odpowiednie współczynniki, możemy także przeliczyć wartość inwestycji. Pierwszym krokiem jest oczywiście otworzenie pliku, następnie stworzenie kilku brył koncepcyjnych. Mamy kilka możliwości. Możemy stworzyć linię referencyjną, dzięki której kontrolujemy płaszczyznę odniesienia. W trakcie tworzenia płaszczyzny odniesienia nie zapominajmy o tym, aby przy kopiowaniu różnych linii wyłączać constraint. Bardzo dziękuję i zapraszam na inne wideoporadniki na naszym profilu na YouTube.